Lećmy, dobra. Ja. Dobra, lecimy! Tak, koniec. Cisza. Pitolenia. Dawaj. Dzień dobry Państwu, kłaniają się jak zawsze z konstruktorskiej w Warszawie, czyli z budynku Toyoty. Maciej Kilim dzisiaj średnio w formie podobno, ale inżynier. I Robert Mularczyk w doskonałej formie, podobno lekarz. Staram się. Kochani, dzisiaj Q&A takie klasyczne. Mnóstwo pytań od Was dotyczących bieżących modeli, ich faceliftingów, zmian kroczących, wyposażeń, systemów multimedialnych. No to po kolei będziemy rozbijać punkt po punkcie. Maćku, zaczynam od pytania numer 1. Bez kręcenia kołem. Czy Toyota przewiduje kiedy i czy przewiduje aktualizację Teammate, systemu Teammate w RAV4 plug-in z wersji 2.5 do wersji 3.0? Nie będzie ona prędko, może tak powiem, zacznę od tego. Dlaczego? Bo jak doskonale Ty, Roberto, wiesz, Państwo na pewno też, szykuje się wielka motoryzacyjna rewolucja, to znaczy zmiana przepisów emisji CO2. To, co Kolejna. dla nas wszyscy tym żyjemy, to znaczy w połowie 2025 roku ona zostanie po raz kolejny zaostrzona. Mamy 1,5 roku mniej więcej od tej Tak, pory. w każdym razie takie plany były dużo wcześniej i pod tę połowę 2025 roku wszyscy producenci się przygotowują z nowymi modelami. My też. Mówimy o elektrycznych No modelach pewnie, oczywiście. że tak, no tak. Oczywiście mówimy o samochodach elektrycznych, bo wtedy nie ma, zmiłuj się, już koniec, hybryda nam nie wystarczy, musimy mieć samochody elektryczne. W związku z tym od połowy roku 24 mniej więcej do pierwszej połowy 25 wprowadzimy na rynek 6 nowych modeli elektrycznych, których jeszcze na rynku nie mamy. Tak, czyli wychodzi tak mniej więcej co 2 miesiące nowy samochód. Auta tak zwane, już teraz mogę powiedzieć konwencjonalne, inne niż elektryczne, więc hybrydowe też. Ich zmiany zostały opóźnione. Czyli możemy spokojnie odkryć karty w tej chwili, jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy nastąpi zmiana klasycznych, czyli hybrydowych, Corolli, RAV4, CHR-ów i innych, to na pewno po tym okresie wprowadzania nowych modeli totalnie elektrycznych, full electric cars, jak to mają. Tak. No niestety, to wymaga bardzo dużego zaangażowania inżynierów i tak naprawdę wszystkie siły i środki w tym kierunku. Ale sobie pozwolę dodać, że jak pewnie już pamiętacie z naszych poprzednich Q&A, szykujemy nowe technologie baterii, to wszystko trzeba sprawdzić, zaadoptować, przygotować platformy, na tych platformach zbudować nowe modele, dać różne wielkości i generacje tych aut. No jest co robić. To może wróćmy jeszcze do pytania i powiedzmy, o co chodzi z tą ewentualną aktualizacją, a jeśli ona będzie, to kiedy, systemu Teammate w RAV4 plugin z wersji 2.5 na 3.0. Co to jest ten Teammate w ogóle? Co to jest Teammate? To jest cały zespół systemów, tak naprawdę, które są instalowane w aucie, poczynając od systemów bezpieczeństwa. Kiedyś nazywaliśmy je Toyota Safety Sense. Tak to się zaczyna, taki tak zwany pakiet Toyota pakietu. Safety Sense. Tam jest mnóstwo elementów wpływających na bezpieczeństwo jazdy samochodu. Natomiast system Teammate to jest coś więcej. Toyota Safety Sense jest jego częścią, bo to jest nie tylko wspomaga nam jazdę, bezpieczeństwo, ale też na przykład ułatwia nam parkowanie, ułatwia nam całką komunikację z samochodem, a więc mówimy też i o aplikacji, która nawet umożliwia zdalne parkowanie w najnowszym naszym modelu też z telefonu, chociaż nie wiem po co to robić, ale można. Wiele innych elementów. Przyglądają się temu systemowi. I tak dalej. Natomiast system najnowszy, to też warte podkreślenia, zawsze pojawia się wraz z pojawieniem się istotnej zmiany modelowej, czyli może być to zmiana modelu albo nawet facelifting. Czyli system 3.0, pierwszym modelem, który go posiadał, to jest Corolla Cross. Corolla Cross, dokładnie tak. Kolejnym Corolla po faceliftingu, która jest dostępna od początku 24 roku. 23. 23? Maciek już jest myślami w planach 2024-2027. Tak naprawdę 25 to jest ten przełomowy dla nas rok i tym teraz żyjemy. Tak. Czasami człowiek nie wie, w którym roku żyje. 23. Cały czas mamy jeszcze 23. Tak, cały czas rok 23. Czyli wracając, Cross, która miała debiut w Corolla Cross 23, tak. facelift Corolli klasycznej, czyli w 3 nadwoziach pozostałych hatchback, kombi, sedan w tym roku, czy też 23, prawda? Tak jest. Natomiast RAV4 plugin, no wtedy, kiedy pojawi się jego nowa generacja. I warto pamiętać przy tym, że nawet jak się ma u siebie na pokładzie w takim rawie system 2.5, to nie oznacza żadnej ujmy, dlatego że ten system jest w pełni kompletny, w pełni aktywny, odpowiadający zapotrzebowaniom jezdni i naszym oczekiwaniom obecnym. Naprawdę to jest bardzo dobry pakiet. No tak naprawdę, jak popatrzymy na auta, na to, co posiadają samochody konkurencji, to większość nawet tych systemów połowy nie posiada, które są w RAV4
w standardzie. No dobrze, Maćku, idziemy dalej. CHR, nowy model, który teraz właściwie wjeżdża do dealerów. Mamy końcówkę roku 2023. Wjeżdża w klasycznej hybrydzie 5. generacji, Tak jest. tak jak w najnowszej serii Corolli po faceliftingu. Ale jest zapytanie, a kiedy, panowie, cennik plugina? Kiedy zaczniemy zamawiać? I kiedy w ogóle plugin? No właśnie, bo tak naprawdę produkcja CHR-a nowej generacji jest rozłożona na 2 etapy. W pierwszym etapie pojawia się napęd 1.8 i 2-litrowy, natomiast wersja plug-in, czyli taka jak w Priusie, pojawia się nieco później. Produkcja rusza w styczniu roku 2024, czyli tak naprawdę za chwilę. Jeżeli chodzi, kiedy można rezerwować, no już teraz. Tak naprawdę cennik jest dostępny u dealerów, można rezerwować, aczkolwiek jeżeli ktoś chciałby się przejechać, produkcja styczeń, luty 24, wtedy takie auta powinny się pojawiać. Ja tylko podpowiadam, że jak ktoś jest niecierpliwy, chciałby sobie zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać, jakby się jeździło takim CHR-em mniej więcej z wersją plug-in najnowszym, to warto zajrzeć do dealera na przykład w styczniu, wtedy będą dni otwarte CHR-a klasycznego, nowego CHR-a z klasyczną hybrydą. Będzie też Prius dostępny u dealera pewnie z plug-inem. No właśnie. I można się przejechać CHR-em zwykłym, zobaczyć jak jeździ, a potem wsiąść w plug-ina w Priusie i zobaczyć jak ten napęd sobie radzi. Nie? Prius tak naprawdę, no właśnie, Prius ma dokładnie taki sam napęd, jak będzie posiadał CHR plugin, tak, dokładnie identyczny. Tak, w związku z tym tak naprawdę Priusy już są w salonach i już można przetestować, przejechać się, zobaczyć i wyobrazić sobie, jak to by było w CHR-ze. Od razu podpowiem, CHR jest nieco cięższy, nieco większy, nieco wolniejszy. No tak, a poza tym tak samo dynamiczny, no prawie tak samo dynamiczny, ostry, mało pali, świetnie jeździ. To, co najbardziej lubimy w tego typu. Uwielbiam u tego gościa zaangażowanie w markę. Ja jestem zaangażowany, ale on... Zostawmy to. Maćku, pędzimy dalej. Idziemy w pomarańczowego Yarisa Crossa. Czy coś... Tak, dobrze mówię. Pomarańczowego. Czy pomarańczowego, dlatego że pytanie jest dość ostre do nas. Dlaczego z oferty zniknął pomarańczowy Yaris Cross, podczas gdy można go zamówić w salonie Toyoty na Słowacji? Właśnie, zacznijmy od tego koloru pomarańczowego. Pomarańczowy, on chyba nawet jakoś inaczej się nazywał, ale powiedzmy nie czerwony. Będzie pomarańczowy. Między nami mężczyznami, pomarańczowy. Nie czerwony i nie żółty, pomarańczowy. Może niech będzie pomarańczowy. Jeżeli mówimy o tego typu autach jak CHR, jak Yaris Cross, ale też Yaris, ale też i Aygo, to są samochody, które zawsze w swojej gamie posiadają 1-2 kolory, które są takie inne, wyróżniające to był się. właśnie inny kolor. To był właśnie ten inny, natomiast one mają to do siebie, że to są kolory sezonowe. Mniej więcej co rok, co 2 lata one są wymieniane na inny, taki krzykliwy, nietypowy, oryginalny kolor. W związku z tym produkcja Yarisa Crossa w kolorze pomarańczowym zakończyła się w lipcu tego roku. My oczywiście wyprzedaliśmy wszystkie. Może się zdarzyć też, że u jakiegoś dealera w innym kraju jeszcze takie auta znajdują się na placu, być może na Słowacji, nie wiem. Natomiast, jak mówię, produkcja skończyła się w lipcu roku 2023. Czyli reasumując, na Słowacji mógł się pojawić, bo ktoś po prostu wolniej sprzedawał te wersje w tym kolorze i coś mu tam zostało na placu jeszcze. Ale wiesz, co to oznacza? Że w roku 2024, w roku modelowym, pojawi się fajny, atrakcyjny, kolejny kolor, którego w tej chwili nie mamy. Warto zobaczyć, co to będzie. Jak znam Maćka, to Maciek wie, ale nie powie. Ja go już znam. Wiem, ale nie powiem, dokładnie tak. Kolejne pytanie. Kiedy nowa Camry i może coś większego, a może w kombi? No, Camry to jest w ogóle temat rzeka, bo jak pamiętacie, przez dłuższy czas Camry nie mieliśmy w ofercie w tym roku, trochę w zeszłym roku. No długo się czekało na Camry i właściwie było tak zwane no hope, bez nadziei. No ale Camry wrócił. Wróciła, zależy co masz na myśli. Camry wróciła w roku 19, to ten był pierwszy powrót to ja mówię o wielu latach. Stanie, tak. Wróciła do ja już Europy. się tak przyzwyczaiłem, że miałem wrażenie, że ona jest z nami od lat. Dlatego nawet nie patrzyłem na ten 19. Lat, w sumie 4. Rok 2019. Camry jeszcze będzie przez chwilę z nami w tej generacji w Europie. Pytanie było, kiedy pojawi się nowa generacja. I czy może będzie kombi? Coś większego. Czy będzie kombi, coś większego. Więc może zacznę w ten sposób. W ogóle jak popatrzymy na model Camry, na jaki rynek ten samochód jest skierowany. To jest w ogóle jeden z najlepiej sprzedawanych modeli Toyoty. Około 700 tysięcy w każdym roku jest sprzedawane. Ale około 400 tysięcy w Stanach Zjednoczonych. Kolejne prawie 200 to są Chiny. Tak? To są 2 kraje, gdzie przede wszystkim ten samochód jest kierowany. Dla porównania Europa to około 5 tysięcy sztuk, z czego 4 w Polsce. Tak. Polska jest bardzo mocnym krajem dla Camry. Natomiast do czego zmierzam? Że tak naprawdę jak to auto wygląda, w jakiej wersji nadwoziowej występuje,
My nie mamy nic do gadania, powiem wprost, tak? To jest auto szykowane pod gusta klientów amerykańskich i chińskich. Przede wszystkim mamy wpływ później, żeby to auto troszkę przystosować do wymogów europejskich, jeżeli chodzi o zawieszenia, układ kierowniczy, hamulce, tego typu sprawy. Natomiast to, jak ono wygląda, jaki ma napęd, no na to wpływu nie mamy żadnego. W tym sensie, pamiętajcie o tym, że Camry jest produkowane dla Europy w Japonii, co jest nie bez znaczenia. To jednak fabryka japońska. Tak, aczkolwiek tu od razu przypomina mi się też taka informacja, która została podana ostatnio, że Camry będzie produkowany w Japonii, natomiast nie dla Japonii. W Japonii sprzedaż Camry kończy się w roku 2023 w grudniu. Także ostatni moment dla Japończyków na zakup Camry. No ale jeszcze będzie. Do brzegu. Teraz co to oznacza dla nas? Ja na dzień dzisiejszy jeszcze nie mogę Państwa zapewnić, że następna generacja Camry będzie dostępna w Europie. Ona będzie. Ona będzie robiona dla Amerykanów, natomiast czy ona będzie w Europie? Staramy się. Jesteśmy na finiszu. Pewnie za jakieś 3 miesiące może będziemy mogli już powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o typ nadwozia, na pewno nie będzie to wersja kombi. To mogę powiedzieć. No cóż, wersja kombi Camry, taka ostatnia, która była w Europie, to był początek lat 90. Tak. W 91 bodajże skończyła się produkcja tej wersji europejskiej Camry. Później ta następna generacja była dostępna bodajże w Australii. Myślę, że to była Kanada, natomiast na pewno nie w Europie. Dlaczego? Znowu, to jest samochód na rynek amerykański. I te wielkie kombi, o których czasami myślimy, mówiąc o rynku amerykańskim, no to one skończyły się w latach 80., tak, 90. powiedzmy. W tej chwili, jeżeli ktoś szuka w Stanach Zjednoczonych samochodu wielkiego, rodzinnego, kupuje dużego SUV-a. Ale też jest jeszcze miejsce na sedany. Mówię jeszcze, ponieważ to oczywiście coraz mniej aut tego typu jest dostępnych na rynku, także amerykańskim. W związku z tym spotykamy się w styczniu, kiedy powiemy więcej na temat nowej Camry, kiedy będzie, jak będzie wyglądała. Może poświęcimy jej chwilę, jeżeli będzie dostępna dla Europy. Kolejny odcinek zrobimy w jakiejś tam przyszłości o Camry, o ile potwierdzą się dane. Tak, natomiast na pewno nie będzie to nadwozie typu kombi, bardziej sedan. Czyli Camry pozostajemy wielkościowo w tym segmencie, w którym to auto jest. Póki co cieszymy się tym, że Camry mamy w ofercie. Wróciła po paru ładnych miesiącach nieobecności i dostępności. Wróciła znowu do oferty, ona jest. Natomiast skoro to już zaczęliśmy od tych zmian modelowych i samochodów elektrycznych, to o jednej mogę Ci, Robercie, zapewnić w sprawie, że będzie auto wielkości Camry w nadwoziu tego typu, w tym stylu, a może nawet bardziej typu coupé, liftback, z napędem elektrycznym, jak się domyślasz. I to będzie rok 25, powiedzmy, 24, końcówka, 5. No to wtedy, jest ten czas, kiedy te wszystkie, tak. Jeden z tych 6 to będzie tego typu auto z napędem elektrycznym. No dobrze, to będziemy dalej? No pewnie. Dobra. Czy w Europie będzie dostępny poliftingowy Yaris Cross, taki jaki został wypuszczony w Indonezji? A 2 słowa powiem. Te zdjęcia, które trafiały chociażby na TikToka czy na Instagram z Indonezji, to były zdjęcia, które pokazywały nam samochód wielkości Crossa, ale zupełnie inaczej wyglądający. Maciek słusznie zauważył, trochę takie RAV4 pomieszane z Crossem. Tak, natomiast... A to była Indonezja. To była Indonezja, tak. Generalnie Azja. Znaczy, szanowni Państwo, generalnie jest tak, że na rynek azjatycki są przeznaczona zupełnie inna gama modelowa. I tak jak samochody europejskie nie są sprzedawane w Azji, zazwyczaj, tak, w większości, może tak, i w drugą stronę samochody te z Indonezji, zresztą one, nie chcielibyście Państwo nimi jeździć tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ten samochód, on faktycznie wygląda atrakcyjnie, natomiast to nie jest Yaris Cross, który będzie produkowany w Europie i dostępny w Europie. To jest zupełnie inne auto. Czy jest przewidziany większy wybór wyposażenia w Toyota Corolla Cross, większy wybór felg lub wyposażenia dodatkowego? Inne elementy wyposażenia, czy felgi związane są przede wszystkim z pewną zmianą modelową typu facelifting. Mam jeszcze na koniec pytanie poza konkursem, ale jak to jest, że w tej chwili Corolle są dostępne, tak komunikujemy jako Toyota, od ręki, szczególnie kombi, a ja muszę czekać na swoje auto już kolejnych kilka miesięcy, a zamówiłem na początku roku. Na początku roku. No tak, sytuacja z Corollą kombi, bo to rozumiem o tym modelu mówimy, jest bardzo dynamiczna. To jest tak, faktycznie był taki okres bardzo długi, kiedy na Corollę czekało się nawet
składali klienci zamówienia na rok 24 i to te odległe I to jest miesiące... chyba właśnie samochód z Tak. roku produkcji 24, sądząc po tym, że jeszcze kilka miesięcy trzeba na niego poczekać. Natomiast, jak mówię, sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. My tutaj bardzo staramy się ściągać auta skąd się tylko da, tak, maksymalizować produkcję z różnych krajów. W każdym razie te alokacje, gdzie przeznaczone produkcja dla innych krajów, my staramy się kupować wszystko, co się da i tak było w przypadku Corolli Kombi. I ta sytuacja zmieniła się bardzo. W związku z tym z produkcji listopad, grudzień bardzo dużo aut przyjedzie do nas do Polski. W związku z tym, jeżeli jeszcze z Państwem ktoś się nie skontaktował, mam na myśli sprzedawcę, u którego Państwo zamówiliście auto i to zamówienie Wasze jest miesiąc maj z roku 24. Bardzo proszę o produkcja kontakt. 24 Tak, rok, bo te auta będą. Oczywiście może też się zdarzyć, że nie wiem, może kolor będzie trochę inny, tak? Nie będzie takiego dostępnego koloru, czy jakiś element wyposażenia. Nie sądzę, ale gdyby tak się zdarzyło, no to też można podjąć decyzję, że chcę to teraz, wcześniej zamienić i odebrać już teraz, bo te auta właśnie w dużych ilościach przyjeżdżają. Właśnie. Czyli proszę Państwa, jeszcze raz, jeżeli ktoś ma nadal długi okres oczekiwania na swoją Corollę, szczególnie kombi, to może zajrzeć do swojego lokalnego doradcy, dealera i zapytać się, czy coś z tym fantem można zrobić. Dam sobie obciąć wszystkie paznokcie i włosy na głowie, że dostanie on propozycję sięgnięcia po Corollę kombi, być może w tym samym kolorze, w bardzo podobnym albo takim samym wyposażeniu z roku produkcji 23, czyli czas skróci się. Dużo wcześniej, zdecydowanie tak. Warto zadzwonić do dealera. I tą optymistyczną informacją kończymy to wydanie Q&A'ów. Polecamy się na przyszłość. Oczywiście polecamy się uwadze, jeżeli macie, szanowni, jakieś pytania dodatkowe, jeżeli Was coś nurtuje w związku z Toyotą, nie bójcie się, nie gryziemy, czekamy na pytania. Jak my nie będziemy wiedzieć, to zapytamy się takich ludzi, którzy u nas w organizacji wiedzą i przygotujemy odpowiedzi na te pytania, więc do usłyszenia, do zobaczenia.